na scenę zaproszę pana Pawła Jaczewskiego, prezesa zarządu Grupy Azoty S.A. Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam w tym fantastycznym, nowoczesnym centrum technologii, biznesu, przedsiębiorczości oraz na kolejnym spotkaniu pod patronatem Centrum Kompetencji. Centrum Kompetencji gratuluje rozwoju i miejsca, które sobie ułożyliśmy kilka lat temu. Proszę Państwa, kilka lat temu dyskutując z kolegami, to pierwsza dyskusja była w samolocie, jak pamiętam, o tym, co się dzieje w świecie i w Europie. W Europie rozmawiamy o emisjach, zaczęliśmy rozmawiać o emisji, nowa polityka rolna. Wszystkie tematy, tylko nie żywność. Tymczasem w świecie największe tuzy tego świata, Stany Zjednoczone, Rosja, Brazylia, Chiny, wszystkie kraje zaczęły się koncentrować na żywności, na produkcji żywności i zabezpieczeniu żywności jako główny element i oręże geopolityczne na kolejne lata. To dlaczego nie w Europie? Czy żywność pochodzi z supermarketu, czy pochodzi z pola? Pewno pytając się młodzież, ona pochodzi z supermarketu, a to nie jest prawda. Postanowiliśmy, że Polska, która się tak dramatycznie, szybko, pozytywnie rozwinęła w zakresie produkcji rolniczej i widząc jak dzisiaj nowoczesna technologia jest potrzebna, żeby produkcję rolniczą rozwijać, ona jest wielokrotnie trudniejsza, nieraz taka efektywna niż produkcja przemysłowa, a stosowane są te same metody, techniki, procedury zarządzania i te same metody kontroli i monitoringu, żeby zacząć integrować branżę, która nazywa się łańcuchem żywności. Zaprosiliśmy do współpracy instytuty, uczelnie, najlepszych polskich profesorów. Potem przyszły zrzeszenia, było spotkanie jedno po drugim. Następnie Fertilizers Europe, czyli organizacja, która zrzesza producentów nawozów europejskich. Stereo objął pan Jakob Hansen i tą samą elementem podzieliliśmy się. Jakob, w Europie nie rozmawiamy o żywności. Samowystarczalność żywnościowa powinna być jednym z głównych geopolitycznych zasad, pryncypiów Europy na kolejne dziesięciolecia. Patrząc dzisiaj, co się dzieje z gospodarkami i po ile można kupić ropę, to jest prawda. Pan dyrektor Hansen miał to samo spojrzenie. Rozpoczęliśmy dyskusję i próbę integracji łańcucha wartości na porządku rozmawiając z rolnikami. Zawsze była dyskusja w Europie, mówiło się branża przemysłowa, rolnicy, a szczególnie branża nawozowa to polaryzacja. Okazało się, że nie. Myślimy identycznie, każdy dba o swoje miejsce w łańcuchu, ale naprawdę chcemy pracować razem tu w Europie i się integrować. Tą dyskusję przełożyliśmy pierwszy raz na spotkaniu COPA-COGEGI, to jest Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rolniczych, które odbyło się w Budapeszcie, gdzie miałem przyjemność reprezentować europejski przemysł, gdzie również z Komisją Europejską rozmawialiśmy, jakby mówiąc po jednej stronie, nie powiem, że barykady, ale po jednej stronie mając jeden punkt widzenia, Komisja druga, temat przyszłości i roli rolnictwa europejskiego. Ta dyskusja dzisiaj, ta współpraca trwa, ta współpraca się rozwija. Mamy jeden ważny, wspólny punkt dialogu. Rozumiemy się i wiemy, do czego dążyć. Chcemy, aby rolnictwo, które w Polsce jest ma czwarte miejsce w polskiej gospodarce, nie utraciło swojej roli w Europie. Ponieważ samowystarczalność żywnościowa i bezpieczeństwo żywnościowe w Europie jest krytyczne. Teraz dlaczego? Właśnie wróciłem, w Maroko odbywało się zebranie zarządu Światowego Stowarzyszenia Producentów Nawozów. Gdzie mam przyjemność reprezentować Europę, być w zarządzie tej części europejskiej i światowej. I co się okazało? AFA zaczyna tak samo podchodzić do tego tematu. I była pierwsza tego typu konferencja, czy spotkanie takie jak dziś, gdzie siedziało 6 ludzi i była to fantastyczna dyskusja. Po pierwsze był pan, który pracuje nad projektami związanymi z rolnictwem w Afryce, w Ameryce Południowej, gdzie spotyka się z ludźmi, którzy zużywają 2 kg azotu na hektar.
gdzie spotyka się z ludźmi, którzy chcą budować wartość swojego przedsiębiorstwa rolnego, gdzie spotyka się z ludźmi, którzy nie wiedzą, że jest fosfor i potas jako źródło wartości dla ziemi, dla roślin. Następnie branża nawozowa. Firma OCP, marokańska, jedna z największych w Afryce, która zaczyna dzisiaj, podobnie jak my, podjęła działania związane z szeroką integracją łańcucha żywnościowego, również edukacją rolnictwa. Jest to jedno z głównych przesłań Centrum Kompetencji. Następnie branża biogenetyczna, przedstawiciel DuPonta, mówiący o tak, nie, biogenetyka, zagrożenia, rola. I potem to, co dzisiaj jest jakby na końcu naszego łańcucha i powinno być potem może motywem tej dyskusji, byli ci, co zajmują się żywnością. Jeden z największych producentów żywnościowych na świecie, brazylijska firma BRF, 7. na świecie producent żywności, głównie mięsa. Takie niby rzecz powiedział, normalną. Nie patrzmy na świat globalny z punktu jednego widzenia. W jednych krajach musi nastąpić intensyfikacja, a w drugich krajach musi nastąpić ekstensyfikacja. I na końcu był człowiek z koncernu Nestle, który zajmuje się produkcją już produktów na półki, które kupują, że ludzie, to my kupujemy my i konsumenci, nasi finalni odbiorcy. Co się dzisiaj dzieje? W Stanach Zjednoczonych, takie pytanie, kto jest największym konsumentem żywności na świecie? Nieprawda. Największym konsumentem żywności na świecie jest firma Walmart. Też się zdziwiłem. Walmart jest największym odbiorcą żywności na świecie. Co właśnie Walmart ogłosił? Walmart ogłosił, że będzie wymagał i stworzył program obniżenia zużycia azotu w swoich nawozów w produktach, które on kupuje. Czyli tak naprawdę chodzi mu o tak zwany CO2 footprint, czyli o emisję CO2. To samo ogłosili pewni producenci największej w świecie ananasów, palmy, oleju palmowego w Indonezji, w Malezji. A tu znowu pytania są. Z jednej strony mamy Afrykę, w niektórych krajach 2 kg azotu na hektar. Mamy Rosję, 36 kg azotu na hektar. Europę, a potem mamy Chiny. Wiecie Państwo, ile w Chinach dzisiaj się wykorzystuje azotu? 440 kg azotu na hektar. To już jest punkt saturacji. Z punktu widzenia i zdrowej żywności, wykorzystania azotów i rzeczy, która jest na końcu tego wszystkiego. Konsumenta i jego zdrowia oraz środowiska. Dlatego ten pan stwierdził, słuchajcie, róbcie sobie, możecie robić jak chcecie, działajcie. Na końcu to konsument będzie weryfikował to. Dzisiaj mamy do czynienia z innego rodzaju konsumentem. Największym sukcesem dzisiaj giełdowym na świecie to nie był Google. To była firma Alibaba, założona w mieszkaniu gdzieś w Szanghaju przez nauczyciela. 22 miliardy dolarów prawdopodobnie ściągnęli z rynku. Przez tego typu firmy i inne w internecie będą za chwilkę wszystkie produkty kupowane. Gdzie podejście będzie kształtowane nowoczesne, tak? Żywność zdrowa, żywność w odpowiednich racjach i podawana we właściwym czasie i dla wszystkich. Dlatego dzisiaj działania Centrum Kompetencji, które przygotowało raport, są bardzo zbieżne z tym, wnioski z raportu, z tym, co jest dzisiaj wnioskiem ze spotkania całego łańcucha żywnościowego w świecie. Po pierwsze, musimy dbać dzisiaj wszyscy i zapraszać do dyskusji również końcowe elementy tego łańcucha, czyli firmy przetwórcze, konsumentów. Ale również musimy o to dzisiaj pracować w całym świecie, o to, żeby tworzyć tak zwane zbilansowane rolnictwo. I to jest obowiązek. Nie budować i wytwórni mocznika w świecie, dziś wiadomo po co, aby potem ładować ten mocznik w różnych krajach i nie będzie z tego nic.
I na bazie przykładu właśnie, jakie my robimy w Polsce i Centrum Kompetencji, iść w innym kierunku. Tworzyć modele dla krajów żywnościowe, w jakim kierunku produkcji rolniczej dane kraje powinny iść, a potem pod to budować dedykowane, powiedziałem, instalacje nawozowe. Gdzie jest całkiem inna droga. W tej niewiedzy świat buduje kolejne instalacje moczniacze, które są do niczego niepotrzebne. One są prolifikacją dalszej biedy, dalszej nieefektywności rolniczej. Tak będzie. Europa ma tą rolę w świecie, że jest tą rolą zawsze przywódczą. Co prawda trochę za dużo w pewnych działaniach proaktywnych. No jak myślimy o emisjach CO2, no to przecież nie stworzymy sobie barier na niebie, że CO2 nie przyjdzie do nas z Chin. Tak? No ale staramy się prowadzić ten świat w jakichś takich drogach. Tak samo w żywności. Dzisiaj mamy tą szansę. Ja uważam, że to spotkanie i Centrum Kompetencji i polskie rolnictwo, które może mieć taki brand w przyszłości, jak to wypracujemy tutaj, rolnictwa zbilansowanego, skąd właśnie to klienci będą chcieli kupować żywność, będą patrzyli, czy może ta żywność pochodzi z Polski. Oprócz sytuacji, tak jak widziałem na wschodzie, tak, że administracyjnie nie, moim dobrym. To jest kierunek działań dla nas wszystkich i polskiego rolnictwa. I życzę nam tutaj i Centrum Kompetencji, aby ten łańcuch wartości się rozszerzał, abyśmy stworzyli dalsze podstawy do budowania silnego polskiego rolnictwa, bo dla mnie osobiście nie tylko, ale również dla Grupy Azoty, dla wszystkich, jest to jeden z głównych i będzie za dekadę, nie w czwarty, ale jest z pierwszych dwóch motorów rozwoju polskiej gospodarki. Bardzo istotny, technicznie zaawansowany, z którego powinniśmy być wszyscy dumni. Dziękuję bardzo.